Samochód ma obecnie około 138 tysięcy kilometrów przebiegu, olej pracował przez około 13 tysięcy kilometrów, czyli nieco więcej niż zakładany przez właściciela interwał 10 tysięcy kilometrów. Dodatkowo pojawia się tutaj kolejny element dyskusyjny. Łukasz po zakończeniu tego interwału przeszedł z oleju 0W20 na 5W30 i to znowu prowadzi nas do jednego z najbardziej dyskutowanych tematów w świecie olejowym. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Dzisiejszy odcinek jest w pewnym sensie naturalną kontynuacją poprzedniego materiału, czyli odcinka numer 360. Zostajemy w podobnym obszarze tematycznym, bo ponownie mamy do czynienia z sytuacją, w której zakres badań jest nieco ograniczony, ale mimo to przypadek jest na tyle ciekawy, że zdecydowanie warto go pokazać i wspólnie przeanalizować. Na stole pojawiła się kolejna przesyłka, tym razem od Łukasza, który postanowił sprawdzić kondycję oleju pracującego w jego samochodzie. W paczce znajdują się dwie próbki oleju. Pierwsza to olej przepracowany Eneos X Prime 0W20, który pracował w silniku przez ostatni interwał eksploatacyjny. Druga próbka to olej Eneos w klasie 5W30, który aktualnie pracuje w silniku. Ta próbka w dzisiejszym odcinku będzie jednak pełnić jedynie rolę informacyjną. Nie będziemy jej analizować laboratoryjnie, ponieważ naszym głównym punktem odniesienia pozostaje olej 0W20 po eksploatacji. Dlaczego? Bo właśnie ta próbka pozwala odpowiedzieć na pytanie, jak zachował się olej 0W20 po realnym cyklu użytkowania w tym silniku. Materiał dotyczy samochodu Suzuki Sways z 2020 roku z silnikiem o pojemności 1,8 litra i mocy 122 koni mechanicznych. Jest to układ hybrydowy HEV, czyli napęd pracujący w trybie przerywanym. Silnik spalinowy regularnie się wyłącza i ponownie uruchamia. I właśnie ten typ napędu jest szczególnie interesujący z punktu widzenia analizy oleju. Dlaczego? Bo hybrydy mają zupełnie inną charakterystykę pracy silnika niż klasyczne jednostki spalinowe. Silnik często pracuje w krótkich cyklach, w zmiennym obciążeniu i nie zawsze osiąga stabilną temperaturę roboczą. To wszystko może mieć wpływ na kondycję oleju. Samochód ma obecnie około 138 tysięcy kilometrów przebiegu, olej pracował przez około 13 tysięcy kilometrów, czyli nieco więcej niż zakładany przez właściciela interwał 10 tysięcy kilometrów. Eksploatacja wygląda następująco. Brak dynamicznej jazdy, brak wysokich temperatur oleju, silnik nie posiada turbiny i pracuje z wtryskiem pośrednim, co z punktu widzenia trwałości oleju jest zwykle dość korzystnym układem. Podobnie jak w poprzednim odcinku, także tutaj musimy jasno powiedzieć o pewnych ograniczeniach interpretacyjnych. Nie dysponujemy próbką świeżego oleju 0W20, dlatego nie będziemy wykonywać analizy FTIR w podczerwieni. Teoretycznie można byłoby wykorzystać widma z bazy danych, ale w dotychczasowych testach ten olej nie występował. Dlatego w tym odcinku musimy zrezygnować z podczerwieni. Na czym się skupimy? Skupimy się na dwóch elementach, które nadal mogą powiedzieć bardzo dużo o kondycji oleju, parametrach lepkościowych oraz teście bibułowym. Te dwa badania pozwalają sprawdzić, czy lepkość zmieniła się w trakcie eksploatacji oraz jak wygląda poziom zanieczyszczeń i dyspersji produktów spalania. Zatem tak jak wspomniałem wcześniej, historycznie na tym kanale nie analizowaliśmy jeszcze oleju Eneos w klasie lepkościowej 0W20, więc jest to pierwszy przypadek tego typu w naszej bazie danych. Dodatkowo pojawia się tutaj kolejny element dyskusyjny. Łukasz po zakończeniu tego interwału przeszedł z oleju 0W20 na 5W30 i to znowu prowadzi nas do jednego z najbardziej dyskutowanych tematów w świecie olejowym. Czy w takich silnikach lepiej sprawdza się 0W20, czy może 5W30 z większym zapasem lepkości? Dzisiejszy materiał ponownie dostarcza kolejnego fragmentu danych do tej układanki. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Przechodzimy teraz do tej części odcinka, w której prezentuję podstawowe informacje o samochodzie, użytkowniku, zastosowanym oleju oraz sposobie jego eksploatacji. Na ekranie macie pełną tabelę, widać tam szczegóły dotyczące samego auta, czyli jego markę, model, parametry silnika, rodzaj wtrysku, czy obecność filtra cząstek stałych i ogólny przebieg. W drugiej kolejności widzimy podstawowe informacje o właścicielu i jego podejściu do serwisowania, gdzie mieszka, jak często stara się wymieniać olej i czy przy tym bierze pod uwagę nie tylko przebieg, ale też czas, czyli liczbę miesięcy. W kolejnej części tabeli znajdziecie dane dotyczące samego oleju. Zapisane są tam klasy lepkości i jakości, ewentualne aprobaty producentów samochodów, no i to, czy do tego oleju był dolewany jakiś dodatkowy preparat.
tym miejscu przedstawione są dane niezbędne do identyfikacji bazy olejowej zastosowanej w analizowanym produkcie. Kluczową rolę odgrywają tu numery CAS, Chemical Abstract Service, przypisane do poszczególnych składników chemicznych oleju. Na ich podstawie można określić, do jakiej grupy baz olejowych, API od 1 do 5, należą wykorzystane komponenty. Sposób interpretacji numerów CAS oraz metoda przypisywania ich do konkretnych grup bazowych zostały szczegółowo omówione w 2 osobnych materiałach wideo, do których linki znajdziecie w opisie filmu. Zachęcam do zapoznania się z nimi, aby lepiej zrozumieć proces identyfikacji bazy olejowej na podstawie danych z kart charakterystyki. Na ekranie wyświetla się teraz informacja, do jakiej grupy bazy olejowej przypisałbym analizowany olej na podstawie zidentyfikowanych składników. Jeśli w publicznie dostępnych źródłach, w szczególności na branżowych forach i portalach poświęconych analizom olejowym, znajdują się raporty z badań tego konkretnego oleju, również zostaną one w tym miejscu wyświetlone jako materiał uzupełniający. Następnie mamy blok poświęcony typowej eksploatacji w trakcie tego interwału. Widzimy tam m.in. ile procent jazdy przypadało na miasto, jakie odcinki dominowały, czy to były raczej krótkie, kilkukilometrowe dojazdy, czy dłuższe trasy, oraz ile w sumie przejechał ten olej, ile miesięcy spędził w silniku i czy przed wymianą była robiona jakaś płukanka. No i na końcu dla porządku pokazuję też fragment książki serwisowej albo instrukcji, żeby zobaczyć, jakie są ogólne wytyczne producenta dotyczące oleju silnikowego w tym samochodzie. To nam pozwala sprawdzić, czy zastosowany olej był zgodny z tym, co przewidziano fabrycznie, czy może właściciel świadomie wybrał trochę inną specyfikację ze względu na swoje potrzeby. To tyle w tym naszym stałym technicznym segmencie, dzięki temu mamy już pełny kontekst, wiemy jaki olej został użyty, w jakich warunkach pracował i co zaleca producent. Dzięki temu łatwiej będzie później zinterpretować wyniki badań, które za chwilę Wam pokażę. Przechodzimy do badań laboratoryjnych, próbki oleju świeżego nie mamy, będziemy bazować na deklaracjach producenta, przechodzimy do badania próbki oleju przepracowanego, zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 25,6 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 6,6 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 234. Liczymy zmiany procentowe. Jeśli za punkt odniesienia wstawimy deklarację producenta, to obserwujemy około 10% spadek lepkości w 40 stopniach oraz około 13% spadek lepkości w 100 stopniach Celsjusza. Na pierwszy rzut oka zwraca uwagę jedna rzecz. Nominalna lepkość tego oleju jest dość niska, nawet jak na klasę 0W20. W szczególności wartość w 100 stopniach Celsjusza na poziomie 6,6 mm2 przez sekundę znajduje się już bardzo blisko dolnej granicy tej klasy lepkościowej. Jednocześnie mamy tutaj bardzo wysoki wskaźnik lepkości, 234, co oznacza, że olej relatywnie dobrze utrzymuje swoje właściwości w szerokim zakresie temperatur. Jak zatem interpretować te poziomy? No taka jest po prostu charakterystyka tej formulacji. Widzimy to po parametrach wyjściowych, bazując na deklaracji producenta. Ten olej 0W20 jest projektowany bardzo lekko, z lepkością blisko dolnej granicy normy, aby ograniczyć opory tarcia i poprawić efektywność energetyczną silnika. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Użyjemy testu wewnętrznego R2D w 3 opcjach oraz testu IDEA. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć zrobionych po określonym czasie.
Przeglądamy raport, jakie wnioski. Zanieczyszczenia stałe nota 3 z 9, czyli nisko. Ogólna kondycja oleju nota 2 z 9, woda 2 z 9, paliwo nota 3 z 9. W rekomendacjach znajdujemy informację, że proces spalania oraz stan oleju są oceniane jako dobre, co sugeruje, że silnik jest stosunkowo nowy lub był właściwie eksploatowany i serwisowany. Ogólnie wynik bardzo ładny. Zobaczmy teraz, jakie wyniki otrzymano w oparciu o testy R2D. Pierwsza bibuła, bardzo ładny wynik, bardzo ładne rozwarstwienie, brak zastrzeżeń, trochę zanieczyszczeń jest, natomiast nie są to duże ilości. Druga bibuła, też bardzo ładny wynik, widzimy, że pojawia się niebieska aureola, co może sugerować, że dodatki w tym oleju wciąż są jeszcze aktywne. Trzecia bibuła, również bardzo ładny wynik. Podsumowując dzisiejszy eksperyment, obraz oleju jest w dużej mierze pozytywny. Test bibułowy pokazał bardzo ładny wynik. Zanieczyszczenia są umiarkowane, struktura plamy poprawna, a dyspersja produktów spalania wygląda stabilnie. Nie widać sygnałów wskazujących na poważną degradację oleju. Jedynym parametrem, który zwraca uwagę, jest redukcja lepkości, około 13% w temperaturze 40 stopni Celsjusza. Może to wynikać z charakterystyki samego oleju 0W20, ale w przypadku napędu HEV pracującego w trybie przerywanym nie można wykluczyć również niewielkiego udziału paliwa w oleju. To właśnie warto tutaj mocniej podkreślić. W tym samochodzie występują dwa czynniki stresowe wskazane przez właściciela. Napęd hybrydowy HEV, gdzie silnik spalinowy często pracuje w krótkich cyklach, niska temperatura otoczenia, która sprzyja wolniejszemu odparowywaniu paliwa z oleju. Mimo tych warunków olej po około 13 000 km nadal prezentuje się całkiem dobrze, dlatego można powiedzieć, że ten przebieg był jeszcze akceptowalny dla tej formulacji i tego stylu eksploatacji. Pytanie tylko, czy interwał w takiej sytuacji był optymalny, czy może warto było dojechać do 15 000 km jeszcze na tym oleju? I tu jestem ciekaw Waszej opinii. Czy w takiej hybrydzie z olejem 0W20 jechalibyście spokojnie 15 000 km, czy raczej skracalibyście interwał do 10 000 km? Dajcie znać w komentarzach, to bardzo ciekawy przypadek do dyskusji i kluczowa sprawa, którą dalej dyskutujemy, czy zostalibyście przy 0W20, czy podobnie jak Łukasz, zmienilibyście na 5W30. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotkają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego. Znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!